przepraszam, czy ja mogę prosić o pomoc? Przepraszam, nie jestem żebraczką. Halo, proszę pani, nic się nie stało? Ciśnienie. Nie wzięłam tabletek, słabo mi. Dobra, już dzwonię po pogotowie. Nie mam siły wstać. Razem poczekamy na karetkę. Dobry z ciebie chłopak. Dziś w odcinku starsza pani przygarnia chłopaka z kryminalną przeszłością. W raporcie musimy mieć pełne informacje o zdarzeniu. Pełne to będziecie mieć wtedy, kiedy złapiecie tych, co pobili Olkę. Ale jeżeli Olek poda nazwiska, to sprawa się szybciej skończy. Nie mam nic do powiedzenia. Rolecki pomaga zakochanym. Panie Rolecki, a po co panu te kłódki, co? Ja pomogę po prostu tym zakochanym, którzy będą chcieli odzyskać, no i zachować te swoje kłódki, nie? I co, myśli pan, że się znajdą chętni na te pana usługi? A jak? Już się tam kręcą tacy, a dla niektórych taka kłódka to świętość. Adek przestaje ufać Patrycji. Dlaczego ty mi to robisz? Bo ciągle myślisz o ryżym. Nie myślę. Kłamiesz. I to mnie wpienia. Siemano, Luś. Czego chcecie? Co, od razu przychodzimy do rozliczenia? Bez fajnie, że was widzieć? Tęskniłem? Brakowało mi was? Odwal się! Chłopie, pół Polski przyjechaliśmy, żeby się zobaczyć. Ale my nie mamy o czym rozmawiać. No to oddaj kasę i nie ma rozmowy. Nic wam nie wiszę. Wisisz mi 10 koła. Dobra, wal się na ryj. Bo co, dasz mi klapsa? Dzwonię na policję. Ty chcesz wiapę? Słuchaj, oddasz kasę, jeszcze się zobaczymy. Szparek, spadamy. Nic nie jest? Co? Poszukiwania wódki? Rumianko, chcę się napić. Brzuch mi boli, nie wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Alkoholu w tym domu nie ma. Przecież ci mówię, że szukam rumianku. A ja ci jakoś nie wierzę, wiesz? Po prostu ci nie wierzę. Hej, robicie kawę? Nie, szukamy rumianku, ale go nie ma. A to powinien być gdzieś z innymi herbatami. Przeszukałam wszystkie szafki, ale nie mogę znaleźć. To obiecuję ci, że dzisiaj kupię, ale a co z tobą, bo jakaś taka blada jesteś? Wiesz co, mnie brzuch mi boli, chyba się zatrułam czymś. Ciekawe czym. Adek, Co? To nie jest zatrucie, tylko telepka po odstawieniu alkoholu. A nawet jeśli to co? Rumianku też mnie żałujesz? Nie żałuję ci rumianku, o ile jest. Adek, mógłbyś odpuścić trochę. Jak ona ma wyjść na prostą, jak stoisz nad nią jak kat? Ja już mam jej dosyć, rozumiesz? Mam jej dosyć. Niech ona się już stąd wyprowadzi, bo siedzimy tu na kupie jak w jakichś slumsach, no. Patrycja sprowadziła do nas nie tylko swoją siostrę, ale też i matkę. A Iwona traktowała nas częściej jak swoich wrogów niż jak rodzinę. Wkurzało mnie to. Boli cię. Nie, No, ale przecież widzę, że ledwo oddychasz. No, trzeba wezwać pogotowie. Lekarz musi cię zobaczyć. nie ma mowy. 2 dni i śladu nie będzie. Oleka, kto cię tak pobił? Jakieś obszczymury kręciły się i szukały zadymy. Trzeba dzwonić na policję. Nie ma mowy. Sam to załatwię. Dojadę ich pojedynczo. I narobisz sobie kłopotów. Nie narobię. Teraz mnie zaskoczyli. Drugi raz nie dam się tak podejść. Nie mówisz mi prawdy, ty wiesz, kto to zrobił.
Ej, no ale wyszło nieostre. Wiesz się nie czebie, jest ostry jak brzytwa. Blanka, weź zrób jeszcze raz te zdjęcie, bo takiego szmelcu na stronę nie wrzucę. I tak nie sprzedasz tego wisiorka. Czy ty możesz wykonywać swoją pracę porządnie? Bardzo cię proszę, no. Cześć, kolego. Co taki poobijany, co? Zderzyłeś się z czołgiem? A kręciło się dwóch takich i na browar chcieli. No to trzeba było im dać ten browar, no. W życiu. Zastawić chciałem. Art Deco, przełom XIX i XX wieku. No dobra, to ile dacie? Kolega sprawdzi wartość broszki, a ty lepiej powiedz, skąd to masz. Od babci. Na lekarstwo jej brakuje, więc poprosiła mnie, żebym to zostawił. No wiesz co, jakoś ci nie wierzę. Ale nie jarzę. Jaki problem? Mam wam przynieść oświadczenie? Nie ma problemu, przyjdę za godzinę. Te kamienie to są brylanty i szafiry, a oprawa z białego złota. No dobra, to konkretnie ile? Konkretnie ani grosza. Jakoś nie wyglądasz na gościa, którego babcia ma diamenty. To nie jest fant, który chciałbym sprzedać. Mam zamiar wykupić broszkę za miesiąc. No ale to chyba nie u nas. Wiecie co? Nie u was to gdzie indziej, łaski bez. Nie zatrzymujemy, do widzenia. Do widzenia. Dla nas sprawa była jasna. Ten koleś to złodziej. No, nie mieliśmy dowodów, ale też nie zamierzaliśmy przez niego pakować się w kłopoty. Zaskoczony? Bolo, odwal się. Grzecznie do kolegów. Byłeś w Lombardzie? Coś sprzedałeś? To pewnie masz kasę, co? Nic nie mam. Jeszcze nie mam, ale skołuję. To co, w końcu przyznajesz się, że wisisz mi hajs? Daj mi kilka dni i oddam. Patrz, Parek, jaka ładna broszka. Sprzedamy ją i będziemy kwita. Olek, trzeba było z nami tak od razu. Ona miałaś pod zastaw. Pieniądze miały być dla was, ale ja ją muszę mieć z powrotem. No co ty, nie ma mowy. Ona już jest moja. Co jest? Co za burdy pod moim lombardem, co? 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 Gówno. Co? No, co? Chcieli mnie okraść. To już, dzwonimy na policję, raz. Nie, dostali i wystarczy. Do środka. Wyszedłem na zewnątrz, bo usłyszeliśmy jakieś krzyki. Daleko gościu nie uszedł. Wzięliśmy go do lombardu, żeby doprowadził się do ładu. Mamo, weźmiesz zakupy? Sepciu mi zasnął, ja się nim zajmę. No co? Cichutko. Kupiłam ci ten rumianek i pokrzywę jeszcze, i dziurawiec. Mamo. Mamo. No i gdzie ta twoja babcia jest, co? Panie, tym to pan nic tu nie zdziała. Powiesiliście porządną kłódkę. To do tego, żeby to przeciąć, potrzebny jest porządny brzeszczur. Proszę pana, ale to jest piłka do metalu. Psie, jak macie czas, to piłujcie. Nic mi do tego. No, a pan co radzi? Ja mogę zdobyć nożyce i pomóc wam przeciąć tę kłódkę, nie? No, oczywiście za jakąś drobną, niewielką opłatą ma się rozumieć. Nie ma mowy. My sami zawiesiliśmy tę kłódkę i sami ją zdejmiemy. No dokładnie, przecież to jest symbol naszej miłości. My nie chcemy, żeby ktoś przy tym majstrował. Dobra, to tnijcie, jak macie czas. Dobry. O, dzień dobry. Dla kogo dobry? Dla tego dobry. Co jest? Nie ma pan czegoś? A konkretnie? Coś do picia. Łyka chociaż, ja obiecuję, że się zrewanżuję. No tak się składa, kochanieńka, że akurat mam tutaj taki mały zestaw ratunkowy dla potrzebujących. Zaraz. Nie do dna.
Przepraszam, ja nie mogłam się opanować. No, ale przecież tak nie można. Przepraszam. I bądź tu, człowieku, dżentelmenem. Dzięki, stary. Co to za goście? I po co tu przyszli? Pewnie cię śledzili, bo widzieli, że chcesz coś sprzedać. Nie wiedziałem, że mnie śledzą, no. I mi wklepali. Słuchaj, gościu, wciskasz nam trefną broszkę, dostajesz baty od kolesi, którzy cię okradają, a nam wciskasz kit. Skąd ty masz tę broszkę, co? Od babci. Takiej przyszywanej babci. To ona chciała, żebym ją zastawił. Czyli chcesz powiedzieć, że masz przyszywaną babcię, która dała ci broszkę, która być może jest warta parę tysięcy. No, powiem ci, chłopaku, masz szczęście do ludzi. Mów co chcesz. Ja muszę spłacić dług. Inaczej nigdy nie wyjdę ze starych układów. Przestań pieprzyć, dobrze? Jesteś zwykłym złodziejem i łżesz jak pies. Niczego nie ukradłem! Tak, w dupie mnie, nie denerwuj, no. Nie fikaj, bo już dość narozrabiałeś. Już są. To o niego chodzi. Domyślam się. Musieliśmy ściągnąć patrol. Chłopak ewidentnie kogoś okradł, więc nie mogliśmy udawać, że nic się nie stało. Naum wciskał bajkę o staruszce, ale już policja jest od tego, żeby go przycisnąć. A, dzień dobry, pani Basiu. Dzień dobry, Irek. Co się do mnie sprowadza? Przyszedłem porozmawiać o chłopaku, który mieszka u pani. Olek, to bardzo miły, sympatyczny młodzieniec. No, on nie jest ani miły, ani sympatyczny. Właśnie dziś z rana go uratowałem przed jakimiś bandziorami. No ale to nie jego wina. Ale po prostu jest winien im jakieś pieniądze. No i każdy ma jakieś długi. On jest taki sam jak tamci. Nie widzi pani tego? Przesadzasz, Irek. To miły i porządny chłopak. Pytałem sąsiadów, jesteś przerażeni, no bo sprowadza pani nas kłopoty. Nie... No to pomóżcie. W ogóle skąd go pani wzięła? No z ulicy. Kiedyś on mi pomógł, a teraz ja jemu pomagam. Ale ma pani tuż obok nas, ma pani mnie, moją rodzinę, może pani zawsze do nas liczyć. Ale nie będę chodzić po prośbie. Zresztą mam Olka. Tak, Olek? Co? Gdzie jesteś? Jak to cię zatrzymali? I gdzie ty teraz jesteś? No oczywiście, że poręczę za ciebie. No to wezmę taksówkę i przyjadę, no. Okej, dziękuję. Wszystko wiemy. Masz na koncie rozboje, pobicia, włamania i znieważenie funkcjonariuszy na służbie. Za włamanie i pobicie właściciela mieszkania dostałeś 3 lata poprawczaka. No to ładnie poleciałeś, no bogato. Bo mnie wrobili. Człowiek trafił na pół roku do szpitala z pękniętą czaszką i obitymi nerkami. Ja nikogo nie pobiłem. Stałem na czatach. Skąd miałem wiedzieć, co się dzieje w środku? Do tego dojdzie kolejna kradzież, kolejna bójka. Tym razem, chłopcze, trafisz do więzienia. Nikogo nie okradłem. Zaraz będzie tutaj pani Basia i powie, że to ona chciała, żebym zastawił. A oberwałeś za niewinność? No, zwalili na mnie winę, no to ich wsypałem. Winę za co? No, za taką akcję sprzed lat, no. Kradzież taka. A skąd w ogóle wiedzieli, że masz takie coś przy sobie? No, śledzili mnie i mi potem wklepali. To akurat prawda. Gdybym mu nie pomógł, to wylądowałby na sorze. I będziemy jeszcze potrzebować nagrań z kamer monitoringu. Jasne. Od początku czułem, że z tego gościa niezłe ziółko. Ale tej broszy jednak nie ukradł. Starsza pani przyjechała i potwierdziła, że mówił prawdę. Pan mi spisał, tak? W raporcie musimy mieć pełne informacje o zdarzeniu. Pełne to będziecie mieć wtedy, kiedy złapiecie tych, co pobili Olka. Ale jeżeli Olek poda nazwiska, to sprawa się szybciej skończy. Nie mam nic do powiedzenia. Pewnie, milcz. Znowu cię dopadną, pobiją, a ty będziesz dumny, że nie gadasz z glinami. Olek, ja żałuję, że cię posłuchałam i nie wezwałam policji. Czyli wcześniej już coś się działo. No tak, dzisiaj rano napadnięty został na klatce schodowej, no a teraz, teraz tutaj. Musicie coś z tym zrobić. Pani Basiu, nie ma o czym mówić, nic się nie stało.
Tak się wszystkiego dowiemy. Skoro ty jesteś na bębnie, na twoi kolesie również. Dlatego nie chcę niczego zgłaszać. Oni tu wrócą i się zemszczą. A jak nie oni, to ich kolesie. No i jak nie dorwą mnie, to dopadną panią Basię. Nie kumacie tego? Olek, oni muszą pójść do więzienia. To nie takie proste. Będą odpowiadać z wolnej stopy i dopiero będą kłopoty. Dobra, jedziemy na komisariat. Musicie złożyć oficjalne zeznania. Oczywiście mam też coś do powiedzenia. A co z broszą? Dalej chce ją pani zostawić? Nie, biorę ją ze sobą do domu. Nie ufałem temu kolesiowi. No starsza pani go kryła, chociaż nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, może mieli jakiś układ, bo rodziną nie byli. Ojej, zawsze o takiej marzyłam, jest piękna. Chcę ją sprzedać. Super. Lolek, zobacz, to jest seria limitowana. Wiesz co, to trochę nie jest moja bajka, ale jak się znasz, to może sama wycenisz. Okej. Dostałam ją od dziadka na urodziny. No to może lepiej zostawić, a nie sprzedawać. Zależy mi na pieniądzach, dlatego chcę sprzedać. No, ja bym nigdy jej nie sprzedała. A wie pan, może jednak zostawię. Pani ma rację. Dobrze, to ja proponuję pani 150 zł. Może być? Super. No to zapraszam tam, podpiszemy umowę. Dowód poproszę. Dzień dobry, panie Rolecki. A dzień dobry, dzień dobry. Kochanie, mam interes. No to ciekawe, a jaki? Potrzebuję takie nożyce, które by cięły do metalu, nie? Cienkie i grube kłódki. A co, jakiś skok pan szykuje? A nie. Ja mam, panie Adku, misję do spełnienia. Przecież pan mnie zna. Społeczną. Sprawdzę, co mamy w magazynie. A, właśnie. Co, panie Rolecki, będzie pan robił jakieś obchody po piwnicach? Co pan, panie Adku? Nie, Urząd Miejski po prostu wymyślił, że będzie likwidował te wszystkie kłódki, które zakochani wieszają na mostku. Ten w parku. A dokładnie. Oni od lat tam wieszają te kłódki swoje, nie? Przysięgają sobie miłość dozgonną, a kluczyki wyrzucają do rzeki na znak nieskończoności. Rozumie pan? O! Przepraszam. Oje, o no. Panie Rolecki, a po co panu te kłódki, co? Potrzebuje pan na złom? No dobra. A nie. Ja pomogę po prostu tym zakochanym, którzy będą chcieli odzyskać, no i zachować te swoje kłódki, nie? No, za fatygę, no tam wezmę, co łaska tam. No, symbolicznie jakieś 5 zeta, rozumie pan. Business is business. No i co, myśli pan, że się znajdą chętni na te pana usługi? A jak? Już się tam kręcą tacy, a dla niektórych taka kłódka to świętość. A mają bardzo mało czasu, bo przyjdzie władza i te wszystkie kłódki wytnie w pień. No? A to ci dopiero Rolecki wymyślił biznes. Na tym mostku faktycznie było pełno kłódek, ale interes raczej słaby. No przecież nie po to ludzie wieszali kłódki na wieki, żeby je teraz zdejmować. Po powrocie z pracy Adrian i Blanka zastali zdenerwowaną Patrycję, która martwiła się nieobecnością matki. Mama gdzieś zniknęła. Dlaczego mnie to nie dziwi? Poszła w tango i tak długo wytrzymała. O, przecież ona nie szukała rumianków w tych szafkach, tylko wody. Sama widziałaś, jak się telepała. Dobra, ona nie jest w stanie przestać. Wódka jest dla niej najważniejsza. No, a ty się jeszcze, Patrycja, łudziłaś. No i co, mamy ją skreślić? Ona jest chora i potrzebuje naszej pomocy. Bez nas nie wygra walki z nałogiem. Przede wszystkim musi dać sobie pomóc. Dobra, ale ona się nie zmieni, okej? No ale może nikt nigdy o nią nie walczył. Nie wiem, nie pokazał jej, że można żyć inaczej. My ją przekonamy, zobaczycie. Też tak myślałam, ale nie wyszło, wiesz? Aha, a to co za zebranie? W twojej sprawie, wiesz? Mamo, gdzie ty byłaś? Cały dzień umieram z niepokoju, a ty nie dajesz mi Musiałam wyjść. Po mieście trochę pochodziłam, powietrza zaczerpnęłam świeżego. Napiłam się. Odrobinę, ale się powstrzymałam. No, właśnie widać. Walczę ze sobą, mieliśmy łatwo. Ale tutaj nikt tego nie docenia. Wszyscy bardzo się o ciebie martwiliśmy. O, na pewno wszyscy. Może ty, ale oni? W parku byłam, na tym, no. Mostku dla zakochanych. Co, zakochałaś się? Tak. Miasto chce te barierki porozwalać, że tam przęsła idą do remontu, czy co, i ludzie chodzą i te kłódki wyrywają. Tak, wiemy, Rolecki mówił w Lombardzie. No, rzeczywiście. Tak? To ciekawe.
co? Jakie wnioski po spacerku? Żadne. A co? Nic. No. Matka Patrycji była jak pijawka, której nie można było się pozbyć. Miała tak duży wpływ na Patrycję, że po prostu mi ręce opadały. Źle to wyszło. Zrobiła się afera. Bolo i Szparek jeszcze bardziej się wkurzą. Ale skąd oni mogą wiedzieć, że byłeś na komisariacie? Przecież nikogo nie oskarżyłeś. No śledzili mnie od rana. Trafili pod lombard. To co teraz będzie? Muszę jakoś zorganizować te pieniądze. Inaczej nie dadzą mi spokoju i od pani też się nie odczepią. Ale nie jesteś im nic winien. Powiedziałeś to. No, oni uważają inaczej. Dobrze. Dam ci broszkę. Tylko uważam, że to są wyrzucone pieniądze. No nie mam innego wyjścia. Będę potrzebował jeszcze tylko pani oświadczenia o zgodę pod zastaw. To może dam ci jeszcze naszyjnik. No zawsze to parę złotych więcej. Odpracuję i wykupię. Zaraz zaczną się prace sezonowe. Pójdę na truskawki, maliny, szparagi albo na budowę. Dobrze, daj mi kartkę i długopis. Napiszę, co trzeba. A. I proszę bardzo. Dziękujemy panu bardzo. Proszę najuprzejmiej. O, dziękuję. I miłego dnia życzę Dziękujemy, do widzenia. Kłaniam się. Do widzenia. Dzień dobry, panie Rolecki. O, dzień dobry, pani Patrycjo, dzień dobry. Oj, no proszę, jaki fajny. Taki inteligentny po mamusi i przystojny jak tatuś, nie? No i co, przychodzą ludzie po te kłódki? A, przychodzą, jak widać. Widzi pani, coraz ich mniej, proszę bardzo, no. Tak. O, Kasia i Markus. Jakaś międzynarodowa para. A, no może być. A wie pani, że najstarsza, proszę sobie wyobrazić, że miała ponad 20 lat i należała do niejakiej Danki i Arka. I proszę sobie wyobrazić, że oni nadal są razem, no. A w dzisiejszych czasach to nie jest wcale takie oczywiste, kochana. No. No tak. O, ja przepraszam bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pomóc. Szkoda by było tracić takiej pięknej pamiątki, co? Bo jutro przyjdzie ekipa z Urzędu Miasta i piłami, kochany, wytną wszystkie kłódki. Nie zostanie ani jedna. No, a to szkoda takiej pamiątki, co? No, sam nie wiem. Nie jestem już z Mają. To szkoda. No, niestety. To czekaj, zrobimy tak. Ja ci tę kłódkę wytnę za 5 zł, rozumiesz? Ty kupisz kwiaty za 15 zł i pójdziesz z tą kłódką i z tymi kwiatami do Mai. Ona ci wybaczy, kochany. No dobra, to niech pan tnie. Tak jest. Która to? Ta. Proszę bardzo. Aś! Już otwieram. Dzień dobry. Medolka. Tutaj nie ma żadnego Olka. Dobra, babka, nie ściemniaj, dobrze wiemy, że on tu mieszka. Sprawdziliśmy to. Pomocy, ratunku! Siadaj! Siadaj! Co to wczoraj miało być? Policja? Doniesienia? Nadaliście na nas? Pobiliście się pod lombardem, ale nikt was nie oskarżał. Gdzie jest Olek? Poszedł po pieniądze i będzie miał całą sumę. Dobra, sami se spłacimy dług. Ty babka padła! Dobra, babko, weź ją do pokoju, ja ładuję fanty. Ale streszczaj się. Ty na niej grasz? Tak, ale potrzebuję pieniędzy na urodziny dziadka. Spoko. Chcę zastawić.
Tu jest oświadczenie podpisane przez panią Basię, a tutaj mam zdjęcie dowodu pani Basi. Już trochę lepiej, kolego, wyglądasz. Ale ludzie chyba i tak się za tobą oglądają, co? Wisi mi to. Ale wiesz, że takie zdjęcie to jest łamanie prawa? Ale zrobiłem to za zgodą. Poza tym przyniosłem oświadczenie. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. No niby wszystko się zgadza. Ale pani Basia naprawdę chce zastawić tę biżuterię? No chce mi pomóc, no to ile dostanę? Za broszkę pod zestaw możemy ci dać 3,5 tysiąca. Ale dlaczego tak mało? No to jest lombard. A naszyjnik muszę najpierw sprawdzić. Ale ja potrzebuję jak najwięcej. Co dalej, chcesz oddać kasę tym typom? No muszę, no inaczej się ode mnie nie odczepią. A wiesz, że jak teraz im przyniesiesz pieniądze, to będą chcieli od ciebie jeszcze więcej? Ty się nie uwolnisz od tego w ten sposób. No ale no i nie mam innego wyjścia. Ja próbuję kupić święty spokój. Ale fajny jest ten naszyjnik, naprawdę masz go od babci? No, Spoko, też chciałabym taką babcię. no ja też. Chłopak był dziwny. Miał kłopoty i naprawdę kibicowałem mu, żeby z nich wyszedł, ale no nie bardzo potrafiłem mu zaufać. Dzień dobry. A któraż to kłódeczka należy do szanownego państwa? Pomogę wam ją zdemontować, żeby na zawsze cieszyła wasze serca. My tutaj żadnej kłódki nie mamy. O, a to szkoda, a to taka piękna świecka tradycja. My nie jesteśmy przesądni. Poza tym wszyscy nasi znajomi, którzy powiesieli tu swoje kłódki, już dawno się rozstali. O, a to szkoda. No, ale nic, życzę państwu miłego dnia. Wszystkiego Również, najlepszego. do widzenia. Do widzenia, kłaniam się. O, dzień dobry. Szuka pan materialnego dowodu swojego uczucia do ukochanej. Że co? Kochany, ten most już wiele widział, bo miłość to ma nie jedno imię. Kolego, kopsie na to nożyce. A nie. To jest moje narzędzie pracy. Ja tutaj wykonuję usługi dla ludności kochanej. To tnij tą. A ja dam je. Dasz pan 5 zł i kłódka należy do pana. Człowieku, i do zaczynasz mnie ukochanej- skąd pieprzy te farmazony? Dobre. Tutaj. Dobra. Proszę. Reszty nie trzeba. Proszę, dziękuję, do widzenia. Jednak pieniądz kultury nie zastąpi. Dobra, dawaj, ładujemy się. Szybko, nic tu po nas. Czekaj, sprawdzę, czy babka żyje. Walić ją! Nie mamy czasu, spadamy stąd. Ty, ktoś idzie. Pani Basiu, załatwiłem co trzeba. Basiu. O, jakie miłe spotkanie. To znaczy, że masz kasę dla nas? Co wy zrobiliście? Zabiliście ją? Trzeba było z nami nie zadzierać. Chciałem się z wami dogadać, ale teraz przegięliście. Boli cię, że ci babka padła? Ty cfelu! Co ty, z nożem do nas? Cwaniaczku? No. Dzwonię na policję. Po karetkę, ona żyje. No co, Sepciu, już. Zapraszamy do nowej pizzerii Viva Milano. Dziękuję. I za ulotkę też dziękuję. Proszę wziąć, jest tu adres, telefon i adres mailowy. Wie pani co, jak będę potrzebowała, to sobie znajdę w internecie. Nie ma sprawy. No nie bądź bezczelna. Poczytaj. Co ty zrobiłeś? Słyszę. Ale Adam, Uciekli w stronę pomnika. Wysyłam do ciebie posiłki. Widzę, że ktoś idzie alejką, biegnę tam. Słuchaj się mnie, a nigdy się nic nie stanie. dobra. Do którego szpitala ją zabieracie?
Pojedziemy do szpitala miejskiego. Ale nic jej nie jest, prawda? Nie przejmuj się mną. Ja muszę pojechać z wami. Pani Basia nie może zostać sama. Ale niestety musi pan dojechać sam. Z nami pan karetką nie pojedzie. Dzień dobry. Co tutaj się stało? On sprowadził tych bandytów. Pobili sąsiadkę i ograbili jej mieszkanie. Ale to nieprawda, mnie tutaj nie było. Nie mam z tym nic wspólnego. Wczoraj też była bójka. Z tymi samymi. Ale to naprawdę nie jest moja wina. Tłumaczyć się będziesz na komisariacie. Ale ja muszę pojechać do szpitala. Pani Basia nie może zostać... On jest w zmowie z tymi oprychami. Wystawił im sąsiadkę. Wal się, debilu! Spokój się, bo cię skuję. Dzień dobry, panie Rolecki. Dzień dobry. Coś nie dzień tak z tymi dobry. nożycami? To miało być pięknie i na bogato. A rzeczywistość okazała się przaśna. Zarobiłem parę złotych, a stepowałem tam przy tym moście jakieś 2 dni. Ale panie kochany, no tak to jest w biznesie. No raz na wozie, raz pod wozem. No, ale przynajmniej z ludźmi się pogadało trochę. O, na przykład z panią Patrycją. No, Z jaką Patrycją? Z moją Patrycją? no, z panem Patrycją. Ale co ona tam robiła? To ja, spacerowała z małym, no. A jaki fajny ten pana synek, a podobny do tatusiarzy, no. No ale te kłódki to chyba bardziej dziewczyny chciały, co? A, i tu się pani myli. Różni tam przychodzili. No, nawet by się nie spodziewał. A romantycy? A na przykład kto? O, był tam taki jeden solidny, łysy, z takim pająkiem wytatuowanym na glacy. Adam miał na imię. No to chyba pan jakąś bliższą znajomość zawarł, skoro pamięta imię. Nie, no skąd? Na tej kłódce, co mu tam wycinałem, to było Patty i Adam. No to na logikę chyba wiadomo, że facet tak miał na imię, nie? To na logikę, panie Rolecki, mogę dać panu połowę tego, co pan zapłacił. Co? No nie, no to jest rozwój w biały dzień, no paniatku. No Takie co? mamy zasady. A jedź pan z tymi pana zasadami. Dobra, niech będzie. Patty z napisu na kłódce to Patrycja. Adam to Ryży. A człowiek z pająkiem na czarepie to Góral. Człowiek Ryżego. A nie chciało być inaczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłam po swoją lalkę. Ale tak szybko? Ma pani miesiąc na wykupienie. Przyjaciółka pożyczyła mi kasę, więc już niczego nie muszę zastawiać. No, ale prowizja i tak będzie. Za 1 dzień? Tak, i za składowanie 10 zł. Dobrze, niech pani daje. Proszę. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Witam. Mówił pan, że macie zapis z monitoringu z bójki sprzed Lombardu. Tak, mamy zgrany cały materiał. Ale ten młody chyba nie złożył zawiadomienia o przestępstwie. Nie, ale ci jego kolesie napadli i okradli starszą panią. A jego znowu pobili i sąsiada też. A ta starsza pani, nic jej się nie stało? Jest na obserwacji w szpitalu. Za słabo w czasie napadu. Ale na szczęście raczej nic poważnego. No bo ten młody chłopak, on tutaj był rano, zostawił biżuterię pani Barbary, ale miał na wszystko zezwolenie. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Albo kolesie ustawili sobie całą akcję, a młody miał tylko odegrać rolę ofiary. Nie sądzę. Oni go tutaj lali do zgonu. Wiem, bo musiałem ich siłą odciągać. Gdyby to była ustawka, to ten młody by tak nie oberwał. A przecież i tak włączyłem się do tej bójki. Nie wiem, może jednak chłopaczyna nie ściemniał. Po złożeniu wyjaśnień, które potwierdziła pani Barbara, Oleg został zwolniony i wrócił do mieszkania poszkodowanej kobiety. Jołopy pieprzone. Patrycja, byłaś dzisiaj na moście zakochanych? Rolecki cię tam widział. No ale co w tym dziwnego? Ja tam często chodzę na spacery z Sepciem. A nie szukałaś czasem kłódki? Co? O co ci chodzi? Kłódki zakochanych. Adek, coś ci się pomyliło chyba. Słuchaj, wiem, że byłaś tam kiedyś z Ryżym i zawiesiliście sobie kłódkę zakochanych. Okej, dobrze, była kiedyś taka kłódka, zawiesiliśmy ją dawno temu, ale to teraz nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli nie ma znaczenia, to po co jej szukałaś, co? Nie szukałam jej. Może chciałaś ją sobie zachować na pamiątkę, co? Przestań
Przestań mnie atakować. Tej kłódki już tam nie ma. Człowiek Ryżego tam był i ją zdjął. Nie, no to jest bez sensu. Nie, my nie będziemy o tym rozmawiać. No ale co, jeżeli już tam nie ma kłódki, to chyba jest po miłości, co? Czy nie? Dlaczego ty mi to robisz? Bo ciągle myślisz o Ryżym. Nie myślę. Kłamiesz. I to mnie wpienia. A proszę. To jest ten chuligan, który żeruje na twojej matce. Wszystko wyjaśnimy. Ale co pan się tak do mnie przyczepił? Ja nic nie zrobiłem. To prawda, że tu mieszkasz? Pani Basia zaproponowała mi pokój. Stał pusty, więc się zgodziłem. Zarabiasz, dokładasz się do rachunków, płacisz za zakupy z własnych pieniędzy? Staram się jak mogę, ale jak pójdę do pracy, to oddam wszystko, co do grosza. Jak długo tu mieszkasz? A, z jakieś 3 tygodnie. I od tej pory pana tu nie widziałem. Bo mieszkam w innym mieście. Nawet pan nie dzwoni do mamy. Nie twoja sprawa, Pani Basia dzwoniła do pana w tamtym tygodniu, a pan ją zrzucił. bo miałem spotkanie w pracy. To trzeba było dzwonić. Nie twoja sprawa, smarkaczu. Daję ci 10 minut i więcej cię tu nie chcę widzieć. Dzień dobry, ja po odbiór. A co, już wszystko w porządku? No nie bardzo. Pani Basia wylądowała w szpitalu, a ja na komisariacie. Za co? No, ci goście napadli na panią Basię w jej mieszkaniu, a teraz wszyscy próbują zwalić winę na mnie. To ty taki trochę wybraniec jesteś, co? Tyle godzin mnie maglowali, że jak wyszedłem z komisariatu, to już mnie nie wpuścili do szpitala. No ale chociaż rozmawiałem z panią Basią przez telefon. No i jak ona się czuje? No ona dobrze, ale przyjechał jej syn i wywalił mnie z chaty. A dziwisz mu się, stary? Z tego co wiem, to w ciągu 2 dni dostałeś 3 razy baty i jeszcze przez ciebie pani Basia wylądowała w szpitalu. Mało? Dobra, zwijam stąd. Wykupię fanty i oddam je pani Basi. To jedyna dobra osoba w moim życiu. Dobra, to należy się 5000 plus 35 zł marży. Ej, stary, wyluzuj, no. Naprawdę nie jestem w stanie tyle zapłacić. Weź mi chociaż tą marżę daruj. Było mi żal młodego. Całe życie pod górkę. Dobrze, że trafił na taką panią Basię. I ja też postanowiłem mu pomóc. Niech mu droga prostą będzie. Jeżeli szukasz tego złodzieja, to już go tu nie ma. Paweł, ten chłopak uratował mi życie 2 razy. Chyba żartujesz. To ściema była. To nieprawda. I chcę, żeby tu był. Jestem przy nim bezpieczna. Mamo, czy nie rozumiesz, że to chłopak z bogatą kartoteką, bez żadnej przyszłości? Żerował na tobie, a ty naiwnie wpuściłaś go do domu. Słuchaj, przecież on mi o sobie wszystko opowiedział. I ja wszystko o nim wiem, o każdym jego przestępstwie, o kradzieżach, o innych przestępstwach. On nigdy przede mną niczego nie zataił. Sprowadza na ciebie tylko problemy, a mimo tego wpuściłaś go do domu. O, ty śmieszny jesteś po prostu. Olek, no. Cześć. Siema, Alek, co jest? Ryż jest w mieście. Skąd wiesz? Bo się skunk skręci przy mojej żonie. A konkretnie to jest akcja zdejmowania kłódek na moście. Ryży wysłał tam górala, żeby zdjął ich kłódkę. No bo chciał sobie zostawić pamiątkę. Ryży sentymentalny, kto by pomyślał? Znajdziesz go i wsadzisz do pierdla, okej? Patrycja na pewno ma z nim kontakt. To bardzo dobrze. Co dobrze, stary, kto mnie wkurza, nie rozumiesz tego? No dobrze, bo sentymenty i romanse wykończyły niejednego gangstera, a Ryży nie jest wyjątkiem. Dorwiesz go, Beton? No, działamy. A Ryży wpadnie przez miłość do kobiety. To jest moja kobieta. Moja. Życie. Pani Basiu, wykupiłem je wszystkie. Już nie muszę spłacać długu. Bolo i Szparek zwiali, policja ich ściga. Dobrze, że się od nich uwolniłeś. Pani Basiu, przyszedłem się pożegnać. A to nie ma mowy. Ale no,
Uważam, że tak będzie lepiej. Ściągnąłem na panią tyle kłopotów. Ale kłopoty się już skończyły. Mamo, skończyły się kłopoty z jednymi bandziorami. On sprowadzi kolejnych. Nie zgadzam się, żeby on tu mieszkał. A ja się nie zgadzam, żebyś się wtrącał. Dzięki Olkowi nie jestem sama. Mam z kim zjeść śniadanie, pogadać i... No tak. Mamo, masz sąsiadów. Znasz ich od lat. Mam też syna, który o mnie zapomniał, a kiedy do niego dzwonię, to zaraz po minucie kończy, bo jest zajęty, bo jest gdzieś tam w pracy, bo jest na siłowni i tak dalej. A Olek uratował mi życie 2 razy. Przepraszam, że się wtrącam, ale ja już sobie pójdę. Do widzenia. Nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie zgadzam, nie zgadzam, nie zgadzam. Olek, chodź tu, chodź do mnie. No, chodź. Dobra, słuchajcie. To był trudny dzień. Wiele się działo, było wiele emocji. Ja mam urlop do końca tygodnia. Może zostanę tutaj. No wreszcie. Posiedzę z wami, poznamy się. Co ty na to, Olek? No mi pasuje. No i mnie też. Przepraszam, mamo. O, kupiłam trochę warzyw i ciasto. Nie gniewasz się, że wzięłam pieniądze z parapetu? I znowu piłaś? Wcale nie. No przecież widzę, że jesteś na rauszu. Czego się mnie czepiasz? Mówię, że byłam na zakupach. Kładę dziecko na drzemkę, a ty od razu idziesz w długą. Przestań się na mnie wyżywać. Przecież widzę, że się sypie między tobą a Adkiem. Kłócicie się ciągle i warczycie na siebie. Przez ciebie się kłócimy. Na pewno nie przeze mnie, ja już swoje wiem. Głupia nie jestem. Nie chcę o tym mówić. Nie chcesz, to nie mów. Wolisz to dusić w sobie, to się męczy. W następnym odcinku Mariusz jest oskarżony o kradzież. Chodzi o przyczepkę, którą pan ukradł z garażu przy ulicy Wróblach. To jest chyba jakieś nieporozumienie. Na monitoringu widzieliśmy auto, które jest zarejestrowane na pana, więc pomyłki raczej nie ma. Hofer ma kłopoty ze swoim biznesem. Nie puszczę pana, dopóki nie dostanę odszkodowania. Z torbami pana puszczę. Benia za wszelką cenę chce zajść w ciążę. A jak już będę w ciąży, no to jeżeli chciałabym córeczkę, to muszę ubierać często różowy, a jak chłopca, to często niebieski. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.